krócej, mówi się, że to najlepszy, a z całą pewnością najsłynniejszy film polski, który został nakręcony w jidysz. No, inna sprawa, że niewiele się zachowało, to znaczy to jest takie kino na pewno ciekawe, ale no, cały czas jest nadzieja, że coś się jeszcze może odnajdzie. Natomiast na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości nakręcono około 20 filmów w jidysz. Później od I wojny nastąpiła znacząca luka i filmów w jidysz nie kręcono, prawdopodobnie to się nie za bardzo opłacało, to znaczy nie liczono, że filmy utrzymają się tylko z żydowskich widowni. Czyli była to jednak silna bariera językowa i ponieważ dążono do asymilacji, to zakładano, że prędzej publiczność żydowska, która siłą rzeczy mówiła po polsku, przynajmniej w dużej części, pójdzie do kina na polski melodramat czy polską komedię, niż odwrotnie. To znaczy nie przypuszczano, by polska publiczność chodziła na filmy w jidysz. Choć oczywiście była tutaj największa diaspora mówiąca tym językiem. Zresztą jidysz jako język Żydów aszkenazyjskich jest bardzo mocny, w bardzo dużym stopniu oparty na niemieckim, więc ma oczywiście wpływy romańskie, hebrajskie czy aramejskie, ale myślę, że ci z Państwa, którzy znają niemiecki, mogą mieć dodatkową frajdę językową w rozpoznawaniu, znaczy w samodzielnym rozumieniu jidysz. Tam oczywiście będzie lektor, ale będą też bardzo ładne pieśni. I sporo tego jidysz będzie słychać. Zresztą to jest niesamowite, że to jest film, w którym nie ma świata z zewnątrz. Tu się polszczyzna nie wkrada. Może wytłumaczę, skąd renesans tego typu filmów. Dlatego, że od połowy lat 30. nastąpiło coś, co się dzisiaj nazywa złotą erą kina jidysz w Polsce. Nakręcono, znaczy złota era, 6 chyba się zachowało, nie chcę przesadzić, zachowało się kilka. Ale do czego zmierzam? Znalazł się rynek w Ameryce, mianowicie sporo emigrantów w Stanach zatęskniło za kinem, który by przybliżył ich korzenie z Europy Środkowej czy Europy Wschodniej. W Hollywood takich filmów nie kręcono z różnych powodów, a tutaj były jeszcze plenery i był folklor, który w mniejszych miejscowościach niewiele się zmienił. Zdjęcia Odypuka są kręcone w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, miasteczku, no, swoją drogą opiewanym także przez Kuncewiczową, ale w latach międzywojennych w dużej mierze żydowskim. I tutaj nie trzeba było budować makiet, nie trzeba było wiele wymyślać. Stały i synagogi, były i kirkuty, czyli żydowskie cmentarze. Ta sceneria po prostu była. I rzeczywiście plastycznie Dybuk jest bardzo ładny. Wiele się mówi o inspiracjach ekspresjonizmem niemieckim, z tym, że film Murnała, czy w większej jeszcze mierze Langa, kręcone w atelier, bardzo graficzne, no, można powiedzieć, porażają sztucznością. To znaczy widać, że to są pewne zbudowane, wymyślone przez scenografa światy. A Dybuk, choć ekspresjonistyczny w manierze, operujący kontrastami, niesie w sobie również, no powiedziałabym, taki powiew naturalności. To jest świat, którego nie trzeba było budować z makiet, bo ten świat jeszcze wtedy, w 1937 roku, po prostu był. Dość ciekawy, kilka słów o reżyserze. Michał Waszyński, podobnie jak Józef Lejte, zresztą pochodzenia żydowskiego, tak naprawdę nazywał się Misza Wachs i urodził się w Kowlu na Wołyniu i właściwie miał taką bardzo ciekawą biografię. Nie czas już na to, bym opowiadał Państwu o biografii Moshe Wachsa,
ale można by go nazwać Zeligiem. To znaczy on był Włochem z Włochami, Żydem z Żydami, Polakiem z Polakami, kręcił bardzo różne filmy, kręcił je szybko, w 2-3 tygodnie, miał w ogóle opinię reżysera sprawnego, ale nie najlepszego. Znaczy Stefania Zachorska wieszała na nim psy i mówiła, że znowu coś tłucze, znaczy miał opinię takiego właściwie chucpiarza trochę. I opowiadał o sobie niestworzone rzeczy, na przykład, że był asystentem Murnała, zdaje się, że nie był, ale był na przykład asystentem samego Lejtesa i sporo się od niego nauczył. Podczas okupacji był w Lwowie, został zesłany na Sybir, wrócił z armią ludową, poślubił włoską hrabinę, która wcześniej zmarła i po której liczył wielki majątek, skończył w ogóle w Hollywood. Mówi się o nim, że to on odkrył Sofię Loren. No, wiele jest anegdot o Michale Waszyńskim. Z tym, że oczywiście trudno jest też oddzielić fakty od konfabulacji, ale ciekawe tutaj jest co innego. To, że do Dybuka się naprawdę przyłożył, kręcił go dłużej niż inne filmy i nie ma tu śladu nonszalancji, czy ten film nie jest maźnięty, jak takie, nie wiem, produkcje typu, ja wiem, Czarna Perła, czy no już nie wiem. To jest zdecydowanie film, na którym mu zależało i który odniósł bardzo wielki sukces. Został świetnie przyjęty przez krytykę. Nawet nowojorska prasa pisała, że to jest prawdziwy skarb. Co prawda Zachorska, już tu cytowana, zobaczyła tam elementy patetycznego kiczu. Nie wiem, czy Państwo zobaczą. Zobaczyła też co innego. Oprócz nawiązań ekspresjonistycznych, o których trochę mówiłam, zobaczyła motyw dziadów. Pisano zresztą o tym, że Dybuk to swego rodzaju żydowskie dziady, a nawet Wyspiańskiego i Brodgera. Zobaczyła tam polski romantyzm. I to jest ciekawe, bo oczywiście sam ekspresjonizm nawiązywał do romantyzmu, tu jest wiele warstw, które się na siebie nakładają, ale zobaczymy tu motyw upiora, kogoś zawieszonego między światami. Motyw wspólnoty, która bardzo silnie reaguje i tak naprawdę decyduje o ludzkich losach. Zobaczymy romantycznych kochanków, którzy są sobie przeznaczeni. Romantyczny motyw rozpoznania. Proszę zwrócić uwagę na pierwsze spojrzenie Leili i Hanocha. Na moment, kiedy kochankowie spotykają się przy stole. No to jest, tak przypomina się od razu, platońska idea dwóch połówek. To jest tak naprawdę motyw, który kwitnie przez cały polski wiek XIX w literaturze. Ale też i inne motywy, o których zresztą też dużo pisała Maria Janion, czyli motyw opętania, motyw wręcz wampiryczny. Zobaczymy egzorcyzmy. No, sama w ogóle legenda Dybuka jest naturalnie starsza niż scenariusz i starsza niż sztuka Szymona Anskiego, na podstawie której Dybuk powstał. Mówi się, że już od średniowiecza wierzono w Dybuki, czyli w duchy zmarłych, które wchodzą w żywych. I egzorcyzmowano je, wierzono, że wychodzą przez mały palec u nogi, kiedy się odprawi odpowiednie zaklęcia. No, wychodzą albo i nie. Znaczy, to jest zresztą ta figura opętania, też bardzo romantyczna, no, będzie później powracać w kinie gatunków, tak? To jest silne. Natomiast ten motyw Dybuka pokazuje ją wyjątkowo czysto. Znaczy, to jest dużo płaszczyzn także religijnych i filozoficznych. Ostatnie jeszcze tylko kilka słów o Szymonie Anskim, czyli autorze
sztuki Dybuk, która została sfilmowana. Anski był pisarzem jidysz, ale także dziennikarzem, etnografem, folklorystą. Dużo jeździł po małych wioskach, miejscowościach i badał folklor żydowski, który już wówczas w latach międzywojennych miał się dobrze, ale był zmącony asymilacją. Znaczy coraz trudniej było znaleźć wspólnoty zupełnie odcięte od wpływów polskich. I trochę pod wpływem swojej pasji etnograficznej, trochę pod wpływem lektur napisał w 14 roku Dybuka. To zresztą wyszło, było poczytne, natomiast kiedy weszło w próby teatralne w roku 20, spotkało się z dużą krytyką, do tego stopnia, że starszy już wówczas Anski nie wytrzymał krytyki własnego utworu i zmarł. Ale za to już miesiąc po jego śmierci, trochę tak na zasadzie postanowienia aktorów, sztuka znalazła się na deskach i szkoda, że Anski nie dożył tego, jak wielki odniosła sukces. Była grana w jidysz, 5 lat później grano ją także w polskim przekładzie, a ci z Państwa, którzy interesują się teatrem, być może wiedzą, że była także inscenizowana później. Najsłynniejsze jest chyba przedstawienie Warlikowskiego Dybuk. Tak, z Chyrą i Cielecką między innymi, ale także w połączeniu z jednym z opowiadań Hanny Kralt. Znaczy to jest pierwsza część, to jest po prostu Dybuk Anskiego, druga opowiada już o naszym wewnętrznym Dybuku, pokolenia po wojnie, po Holokauście, o Żydach tkwiących w nas na zasadzie wewnętrznej, wszczepionej pamięci czy poczucia winy. To jest... nie chciałabym powiedzieć czegoś, co może się wyda egzaltowane, ale ta kultura żydowska, której już nie ma, jeśli żyje w nas, to chyba właśnie w ten sposób, że nas po prostu nawiedza. Co oczywiście nie chodzi o to, żeby ją egzorcyzmować, tylko chodzi o to, żeby dać tym duchom dojść do głosu. I już wówczas Dybuka odbierano trochę nostalgicznie. Dziś patrzy się na to jeszcze silniej jak na świat, którego już nie ma. Tym razem o samych aktorach już mniej. Ja bym może zwróciła Państwa uwagę na aktorów. O, właśnie, zgubiłam notatki z aktorami. Na aktorów, którzy grają już. Na Cadyka z Miropola, granego przez Abrahama Morewskiego, jednego z wybitniejszych aktorów jidysz, który zginął w getcie warszawskim. I na bardzo ciekawą postać, bo to jest postać jak z Langa czy Murnała. Może nie Nosferatu, ale proszę zwrócić uwagę na ekspresję. Czyli na Isaaca Samberga, który gra wędrowca Meszulacha. To jest dziwna postać z czarną brodą, która pojawia się jak z podziemi, właściwie taka demoniczna trochę, za każdym razem, kiedy dzieje się coś ważnego. Isaac Samberg również nie przeżył wojny. Nie przeżył i także zginął w getcie Gershon Sirota, którego śpiew usłyszymy w tym na poły muzycznym filmie. Światowej sławy kantor, żydowski Caruso, jak o nim mówiono. Taka postać, która z jednej strony śpiewała w synagodze, a z drugiej strony dawała regularnie tournée, czyli gdzieś na styku religii i show biznesu. Ale wielki głos, wielka sława, jest szansa, żeby go usłyszeć.